Dzień dobry. Poczekajcie, skończę równać. Dobra. Piękne wiórki wychodzą. Wszystko jest ok. I ten shooting board działa naprawdę dobrze. Jest to już konstrukcja dość zaawansowana, ale mówiłem Wam, że jesteśmy w stanie to zrobić jeszcze lepiej. Jaki jest najsłabszy punkt tej spornicy oporowej? To jest to miejsce. Tutaj to miejsce musi być super precyzyjne. Nie może być żadnego absolutnie ruchu. Ja tutaj już widzę, że zresztą słychać, że jest ruch. No i starałem się to zrobić dokładnie, ale widzę, że jeszcze można byłoby to poprawić. No i teraz jak to zrobić? Posłużymy się tym razem takim oto zestawem. To jest również aluminiowy profil z Veritasa, czyli tak naprawdę z konkurencji Lee Nielsena, ale okazuje się, że to będzie pasować. Dobra, co tutaj mamy? Mamy śrubki montażowe, mamy tutaj nasz profil, mamy instrukcję i mamy jeszcze dwie takie taśmy, trzy taśmy zapewne teflonowe. Jeszcze nawet do końca chyba w instrukcję nie patrzyłem, ale domyślam się, jak to ma być zrobione. Zobaczcie. Tutaj mamy nasz profil. Tutaj mamy nasz stalowy profil. I tutaj to powinno pasować. O, właśnie tak. Czyli tym stalowym profilem dociskamy sobie tutaj do naszego struga i wtedy mamy to załatwione. Tutaj są w dwóch miejscach śruby, żeby to wyregulować. Czyli na razie musimy się skupić na zamocowaniu tego dużego profilu aluminiowego w tym miejscu, a później tylko kwestia tego stalowego elementu. Dobra. I co musimy jeszcze zrobić? No to muszę zdemontować. I teraz zobaczymy, czy to wystarczy, czy nie będę musiał całego tutaj przerobić. Co się troszeczkę obawiam, że tak chyba będę musiał zrobić. Dobra. Dla Was muzyczka. Macie obraz na stół. Widzicie, jak to wygląda teraz. I zaraz zobaczycie, jak to wygląda po mojej przeróbce. Zapraszam na film.
gotowy do pracy. Profil aluminiowy przykręcony, później oklejamy to tymi taśmami teflonowymi, przykręcamy profil stalowy. Mamy tutaj te śruby z boku do kasowania luzu. No i co, możemy ładować struk w to przygotowane gniazdo. No dalej wchodzi. Dobra. Zaraz zobaczymy, czy ostrość jest ustawiona dobrze. Wydaje mi się, że wszystko idzie jak należy. A tutaj jest jeszcze poluzowane. Coś widziałem, że się zahacza. O właśnie. No i zobaczcie na te wiórki. W poprzek włókien pięknie zestrugane. I to jest dosyć gruby zbiór, nawet muszę przyznać. To idzie bardzo dobrze. Troszkę mniej. Już przesadziłem. Jeszcze troszkę dokręcimy. No i to już jest malutko, malutko naprawdę. O właśnie. Dobra. Starczy, słuchajcie. Takie coś to już jest piękna sprawa. Weźmy sobie jeszcze coś grubszego. Mamy tutaj jakąś sklejkę. Może być i sklejka. Tu praktycznie co włożymy, to naprawdę będzie szło jak burza. Pięknie porobione. To jest genialna sprawa. Naprawdę uwierzcie mi, że jeśli chcecie pracować naprawdę bardzo, bardzo dokładnie, to ten shooting board, ta wspornica oporowa, sorry, to jest tak dla mnie przedziwne słowo, że głowa mała, to jest naprawdę taki, jak to powiedzieć? Znowu mówię, taki przychodzi mi do głowy słowo game changer. Chodzi o to, że nawet jeśli macie super ostrą tarczę, nawet jeśli macie doskonałe pilarki, duże stołowe czy ukośnice, to tak zestrugana krawędź to jest po prostu pierwsza liga. To jest, no lepiej się tego nie da zrobić, no bo tutaj super ostre i na wyjściu również macie idealną krawędź. Naprawdę perfekcja. I teraz przykładając to do jakiegoś, jak coś sklejacie, coś składacie, to przykładając to macie to piekielnie równe i nie ma grama tutaj, słuchajcie, żeby jakieś światło Wam zaświeciło pomiędzy tymi obiektami, tymi elementami. O to chodzi w takiej pracy. Czyli super dokładna praca. Możemy ciąć na ukośnicy, zgrubnie zostawiamy sobie dosłownie włos poniżej milimetra możemy zostawić. Później wchodzimy tutaj na ten nasz przyrząd, wkładamy cyk, 5 posunięć i mamy przepiękny kąt prosty zrobiony. No i te zestrugane włókna zawsze będą odporniejsze na praktycznie wszystko, na brud, będą też trochę gorzej wciągać preparaty, ale to jest piękna sprawa. Polecam, jeszcze raz polecam. Więc to jest, mam nadzieję, że ostatnia wersja mojego shooting board. Czy coś tu jeszcze można wymyśleć? Wydaje mi się, że nie, bo mam ten taki jeszcze element, który pokazywałem bardzo dawno temu, czyli tutaj element, który podnosi nam obiekt, deskę, bo jeśli chcemy pracować tak, pod kątem takim, no to nie
strugiem nie regulujemy. Regulujemy właśnie tutaj taką dostawką, która podnosi nam tą deseczkę. Ja to mam, więc tutaj tylko to mogę położyć i tyle. Więc temat uważam za finalnie zamknięty. Jak macie jakieś pomysły na kolejne takie przyrządy do narzędzi, do pracy ręcznej, to podrzućcie w linkach. Zapraszam serdecznie. Postaram się takie przyrządy również wykonać dla Was. Sprawdzimy, czy to, co znaleźliście, ma sens, czy nie. Zobaczymy. Na razie, cześć. Dziękuję.